I tam już widać na horyzoncie, tam właśnie Caron, plażę. A wystarczy tylko z tej górki tam zejść na dół. To już jest Caron. Takim autobusem przyjechaliśmy z lotniska, super tanio. Bo odległość to jest spora, nie pamiętam, ale autobus jedzie 1,5 godziny. A zatrzymuje się tylko w jakichś 6 miejscach. I oczywiście to nie jest takie sztywne, że koniecznie tu, jak mu się powie, żeby zatrzymał się gdzieś, Tak. to się zatrzyma i wysadzi. Się dokładnie, gdzie jest twój hotel i 100 batów. To jest tam 11 zł na osobę. Bez względu na to, gdzie się jedzie. To jest naprawdę tanio. I tutaj jest takie charakterystyczne miejsce pomiędzy Katą a Caron. Takie dinozaurowo. O, tak to wygląda. Restauracja. Także schodzimy na dół i zaraz będzie Caron. długa plaża. I to jest właśnie ulica. Ona tam jeszcze się ciągnie, to nie jest, że tam na horyzoncie się kończy. Ale to jest właśnie ulica wzdłuż plaży Caron. A tam za horyzontem to ona się ciągnie jeszcze tak około kilometra mniej więcej. Resorty z tej strony, ale drogi przecinają je co jakiś czas, także nawet jak dalej się zatrzymać, to nie jest to żaden problem. I tu mamy plażę, o proszę bardzo, ładna plaża. Na Caron. No i tutaj na plaży nie ma tych drzewek. One są tu, no ale tutaj to się nie kładzie, tylko na plaży. Także z cieniem tu jest zdecydowanie gorzej, nie? Trochę wieje. Pora deszczowa. I tak jesteśmy zaskoczeni, że jak na nieturystyczny sezon to jest tylu ludzi, nie? Bardzo dużo. Sami Rosjanie w zasadzie, tam 90% to Rosjan. No ale było, nie było, jest dużo. Pewnie teraz dmucha i słychać to w kamerze. No ale chcę pokazać, jak wygląda ta plaża, tak o. A ona wygląda właśnie tak. Flagi są tu wywieszane, żeby nie wchodzić do wody. No bo wieje, że ho, zanosi się znowu na deszcz. Ale ruskie to niezatapialne. Także ich to nie dotyczy, oni sobie elegancko wchodzą. I tak później co 2 dni się czyta na Bangkok Poście, że jakiegoś tam wyławiali, nie? Zgadza się. Tam jest Kuta, Kata, nie Kuta, Kuta to na Bali, Kata, a tu jest Caron. I tutaj no dużo jest biedniejsze to
to ta część taka gastronomiczna. Bo z tej strony to w ogóle tylko tu stoją. Jakieś 2 miejsca są. Trzeba wchodzić w te boczne i w zasadzie to przechodzić do tej, co prowadzi na Katę, czy na Patong równoległej do tej tam w środku miasta, żeby mieć restaurację. No. Bo jak nie, to zupełnie za zakrętem z drugiej strony jest dużo więcej. Ale tam to już jest w zasadzie końcówka i tak to jest dosłownie na końcu plaży, nie? Także pod względem tego, że coś się zje, czy gdzieś się nawet usiądzie na herbacie, kawie, to zdecydowanie Kata jest pod tym względem lepsza, nie? No, Karen ma ładniejszą plażę, ale Tak, bo jest taka czystsza, nie? I ten piasek taki jest bardziej, się bardziej tak jakoś, nie? Prezentuje. Jest też dłuższa plaża. Co jest do sprawdzenia na Google Mapsach, to tak wyraźnie dłuższa, nie? aż tak z pół godziny trzeba i żeby ją przejść. No to Chodnikiem. tak spokojnie i to takim Chodnikiem. dosyć szybkim krokiem, nie? No. Chodnikiem, tak jest, bo po piachu to ponad godzinę. O! No i plaża dalej się ciągnie, jeszcze tam kawałek, aż do takiego tam ronda. My natomiast idziemy tutaj elegancko w prawo. No tak wygląda właśnie Caron. Jak tą drogą dojdzie się do drogi w poprzek, to właśnie można iść w lewo też na Patong, ale to jest nie do przejścia, bo to jest już ładny kawałek i górki, dołki lub na Katę. To taki fajny jest spacer, jak ktoś sobie chce zrobić, bo stąd do centrum Katy to jest około 2 km. A my musimy chyba tu iść na ulicę, bo tam nie przejdziemy. Tu elegancko taki wielki resort z wielgachnym basenem, w którym zatrzymywaliśmy się jakiś czas temu, ale w nim noc to jest 350. A pod względem standardu nasz albo nie odbiega, albo bardzo mało odbiega, bo to tak musiałby Bardzo się, mało. no musiałby się przyczepiać, nie? No. O. Phuket Orchid Resort. Tutaj jest elegancko restauracja. Pośniadania są wliczone w cenie pokoju. Także bufetowe śniadanko. I tak jak widać do końca ulicy i w lewo, w prawo. A my będziemy szli w prawo. No, z powrotem na Katę, nie? Tak, kółeczko. Jakieś trzeba zrobić zakupy. I tu jest jakiś shopping mall. O, i skręciliśmy elegancko. Tam jest ta droga, z której wyszliśmy. I tu już widać, że są restauracyjki elegancko. I ta droga tak równolegle prowadzi na Katę. Tutaj kupiliśmy sobie już i kokosy 30, 20 mniejsze, większe 30, ananasy, Buławy. buławy,
co takie normalne ceny, nie? No, to są normalne. Chodzić do takiej 11 to tak max do 11 to się da. Nawet jak są chmury, tak jak teraz. Po 11 to już ciężko. Do 4, 5. Tak jest, do 4, 5. Jest po prostu strasznie gorąco. W porze deszczowej. Bo jak to byłby wysoki sezon, to do 9 rano, aż do zachodu, do 18. To nie da się. Od 9 do 18 zapomnij. No bo teraz są całe chmury. Tak jesteśmy opaleni jak po jednym dniu przypieczeni. Ładnie zielono. I same ruskie. Jest przyjemny wiaterek. Dzięki temu, że to monsun, to takim nawet chłodniejszym powietrzem dmucha, nie? No. No. A tak wygląda Phuket zupełnie na uboczu. Tam w tamtą stronę, tam jest w kierunku na Patong, a w tamtą stronę na południe. I hymn gra. 8:15 rano. O, i tak ładnie zielono. A w tamtą stronę idziemy na Katę, nie? Tak, idziemy tam na Na Katę. samą końcówkę Katy, nie? Tak. Ładnie zielono. Dzisiaj jest fajny dzień, bo da się iść. Jest troszeczkę wilgotno, no ale to pora deszczowa. Ale fajnie się idzie, słońce nie wali mocno, nie? Super To jest. można iść. Jeździć można. To jest na sprzedaż. I masa nieruchomości jest na sprzedaż, nie? I na wynajem. Na wynajem. Oni. Cicho, spokojnie, nie? To zupełnie inaczej, boczna uliczka. Oni tutaj dojeżdżają, bo jak z południa jadą, no to nie jedzie dookoła, jak chce jechać na Katę, nie? Tylko tutaj skręca. My od plaży jesteśmy jakieś 700 metrów teraz. Przewody napięcia elektrycznego bzyczą. Następne na I sprzedaż. następny na sprzedaż. A to cały czas tak jest tutaj, nie? I biznes. Dużo miejsc pozamykanych jeszcze. I tam coś się będzie budować. O. Turystów jest bardzo mało. Gdyby nie Rosjanie,
to prawie by nikogo nie było, tak jak zawsze to byli z zachodu wszystkie nacje, nie? Teraz to jest 95% Rosjan. Spotkać mówiącego po angielsku powodzenia, nie? Wszędzie po rosyjsku. Restauracje po rosyjsku, rozkłady jazdy publicznej. No dobra, idziemy. I 10 minut później, tam dalej to idzie dookoła, ona odchodzi od Katy, a w prawo jest zaraz Kata, nie? Tak, zaraz tu jest blisko plaża. I robotnicy na budowę, wyglądający jak Birmijczycy, nie? Tak. I Kata. Tam gdzie skręca samochód, to już jest w lewo na plaży. Idziemy na plażę, zobaczymy. Nie? Tak. I prosto to jest Karon i później jest Patong, Kamala, Surin. I koniec. Tak znany. I z tych znanych to jest koniec plaż. A w prawo jest Phuket, miasto, które ma bardzo ładną starówkę, nie? Przepiękna starówka. A tu jest niebieski Songtao, którym można sobie jechać właśnie na Phuket, czy na dworzec nawet autobusowy tam, nie? Tak, zgadza My się. poprzednio nim jechaliśmy, jak żeśmy jechali stąd na Lantę, nie? Mhm. I on kosztuje 40 batów za kawał drogi, bo do miasta to jest no, prawie godzina jazdy, nie? Ale to też dlatego, że są górki, dołki, nie? Oj, to wysokie. I Kata. I wielkie fale. Bo pora deszczowa. Pora deszczowa ogólnie jest lepsza, bo da się tutaj żyć, nie? Jest gorąco jak jasna choroba. Ale gorąco do przeżycia. Bo za pory suchej to kurde nie przeszedłby tam do końca plaży, a my idziemy do końca i w prawo, żeby dojść do siebie, nie? Tak. No nie doszedłby. Ceny są dużo niższe, też nie ma ludzi. No ale wtedy taka wygląda woda, że są fale. Ale jak miałbym jechać, no chyba że ktoś jedzie tylko raz i nigdy więcej,
I na urlop. na urlop. No to wiadomo, że jechać w porze suchej, ale jak miałbym jechać na tam nawet 3-4 tygodnie, jeszcze z zamiarem, że może kiedyś się wróci, nie? To lepiej jest pierwszy raz pojechać w porze deszczowej. Bo idzie coś zobaczyć i w ogóle, tak to ręce spuchnięte, wszystko spuchnięte, bo jest tak gorąco. Teraz jest gorąco. 30 parę stopni non stop, nie? A później 40 parę. No dobra. Zrobiliśmy sobie poranny spacerek. Specjalnie inną drogą. Długi spacerek. Długi spacerek taki będzie miał około 7-8 km. Bardzo przyjemnie się szło, ale dzięki tym oto właśnie chmurkom jest super przyjemnie jak na te warunki, nie? Tak, tego nie widać. Wydaje się, że to jest chłodno, jest bardzo gorąco. Jest bardzo gorąco. My już jesteśmy przyzwyczajeni do ich gorąca, ale za każdym razem jak człowiek wystawi ciało gdzieś sklimatyzowanego, to jest po prostu ciężkie do uwierzenia. Bo wygląda to, że jest ciepło, a to nie jest ciepło. To jest jak w piekarniku, nie? Zgadza się. 7-Eleven pomaga się, jakiś czas się wejdzie, schłodzi i idzie się dalej. I jest odpływ, bo stoją leżaki, bo gdyby był przypływ, to leżaków by nie było. A tak nam się odsłoni za chwilę plaża. To już mówiłem poprzednio, no ale Kata ma dużą zaletę ponad Karol, że tu są te drzewka. Jest gdzie po prostu usiąść w cieniu, nie? Tak, dużo Chyba, że przyjemniej. się chce wziąć parasol, no to wiadomo. No i końcówka Katy. Tutaj to tak lepiej nie wchodzić do wody, bo stamtąd idzie kanał i ten kanał wylewa tu. I to jest kanał ze ściekami. Teraz tego nie widać, bo Bo jest jest... jeszcze wcześniej, ale po południu jak ten kanał się napełnia, to dosłownie tak jak tamta wyspa, to wszystko tu jest brązowe. Woda jest brązowa. Woda jest brązowa. Od tego całych ścieków, całego syfu, co tam jest w tym kanale, który odprowadza zwyczajnie nieczystości z wyspy, nie? Nie wiem, niektórym to nie przeszkadza. Szliśmy tutaj jakoś chyba wczoraj. No to mimo, że to widać, bo to jest dosłownie brązowe, nie? Nie ma nic wspólnego z kolorem wody. Ludzie siedzieli w tym i tyle. Cała Kata. A mówiłem o tym kanale. Dokładnie tak wygląda woda. On płynie stamtąd, tu elegancko, w tą stronę i wylewa tam na plaży. A tu stoją takie maszyny do oczyszczania. Jak widzą, że jest bardzo wysoki ten poziom, to wrzucają te rury, to już widzieliśmy też, nie?
Mają na końcu filtry. Mają filtry i filtrują ten syf, żeby cały syf nie leciał na plaży. I kawałek prosto w dół i jesteśmy już w mieście. I najlepsza woda do napicia się. Złoty 20 w szklanej butelce rok. Super fajnie gazowane, nie? Lekko gazowane. No przepyszna. Nie? Napije się dwóch z jednej butelki. No, napije się. Bo takiej 1,5 litrowej to można jednemu samemu wypić całą i nadal chce się pić, nie? A to takie się zaspokaja pragnieniem. Bardzo dobre. W każdym 7-Eleven Ze szklanego smakuje zupełnie inaczej. zupełnie inaczej.